Witam w świecie izotopii. Czy też masz wrażenie, że świat ciągle przyspiesza, a Ty starasz się za nim nadążyć? Ale im więcej robisz i szybciej działasz, tym więcej ląduje na Twojej głowie, a to wcale nie odbija się korzystnie na Twoim zdrowiu i samopoczuciu? Jeśli tak, to dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie, bo będzie w nim o potężnej mocy zwolnienia tempa. Przedstawię Ci 4 nawyki, dzięki którym zwolnisz tempo działania, nie tracąc jego mocy. Zapraszam. Jeśli oglądasz ten kanał regularnie, to pewnie zauważyłaś, że ostatnio zrobiłam sobie dłuższą przerwę w publikowaniu nowych odcinków. Ta prawie 3-miesięczna przerwa była spowodowana właśnie moją osobistą decyzją, żeby zwolnić i wprowadzić nowe nawyki, o których opowiem w dzisiejszym odcinku. Przedtem stosowałam taktykę przyspieszania, pracowitej pszczółki i szybszego przebierania nóżkami, perfekcyjnej organizacji pracy i mega efektywności, aż w końcu dotarłam do momentu, kiedy tej gumy już więcej naciągać się nie dało. Dlaczego wpadłam w pułapkę przyspieszania i dlaczego inni w nią wpadają? No bo moje nawyki, sposób pracy, sposób podchodzenia do obowiązków wykształciły się w czasach, kiedy życie było znacznie wolniejsze. Nie było internetu, telefon był jeden na całym osiedlu, a w telewizji były tylko 2 kanały. Wychowywałam się obserwując moich wspaniałych rodziców i dziadków, którzy z kolei wychowywali się w czasach jeszcze wolniejszych, bo bez telewizji i bez elektryczności. I te właśnie nawyki, które wykształciłam w wolnych czasach, były następujące. Nawyk pierwszy: rób wszystko, o co Cię poproszą. Mów tak, gdy ktoś zwraca się do Ciebie z prośbą lub zadaniem. Nawyk drugi: koncentruj się na wykonaniu zadania, czyli dostarczeniu oczekiwanego rezultatu i dopiero potem odpocznij po skończonej pracy. Nawyk trzeci: zarządzaj sprawnie swoim czasem. Nawyk czwarty: bądź logiczna, rozsądna i najlepiej bardzo dobra w tym, co robisz. Nawyk piąty: pracuj ciężko, bo ciężka praca popłaca. Wreszcie dotarło do mnie, że te nawyki, które wykształciłam w wolnych czasach, w tych obecnych, szybkich czasach zupełnie się nie sprawdzają. I to one powodują, że jestem ciągle zagoniona i to się negatywnie odbija i na moim zdrowiu, i na moim samopoczuciu. Te nowe, szybkie czasy wymagają zupełnie innego podejścia i wykształcenia nowych nawyków, o których zaraz opowiem i nad którymi oczywiście sama pracuję. Ale zanim to zrobię, to jeszcze kilka słów o tym, jaka jest specyfika tych szybkich czasów, bo to pozwoli zrozumieć, dlaczego te nowe nawyki są do niej bardziej dopasowane. Przenośne komputery, internet w każdym domu, a nawet telefonie czynią Cię dostępnym zawsze i wszędzie. Praca możliwa jest teraz z domu, więc teoretycznie nawet w weekendy i wieczory. Firmy i influencerzy walczą o Twoją uwagę przez wszystkie możliwe media społecznościowe. Rodzina, znajomi fizyczni i wirtualni mogą zwrócić się do Ciebie przez e-mail, telefon i rozliczne komunikatory. Ten przepływ nigdy się nie kończy, taka jest jego natura i sam z siebie nigdy się nie zatrzyma. Tylko Ty możesz go zatrzymać wtedy, gdy tego potrzebujesz. To Ty musisz zwolnić, bo świat zewnętrzny tego za Ciebie nie zrobi. I stąd właśnie bierze się konieczność wyrobienia sobie nowych nawyków. Nawyk pierwszy: koncentracja. Wybierz to, co jest dla Ciebie ważne, to, co zbliży się do celu, który sobie wytyczysz. Niech za tym stoi konkretny zamiar, intencja. To będzie oznaczało, że trzeba będzie mówić nie. Nie wszystkiemu, co odciąga Twoją uwagę od obranego celu. Znacznie częściej będziesz musiała mówić nie niż tak. Więc przygotuj się na konsekwencje tych odmów i naucz się odmawiać asertywnie. Asertywność w moim rozumieniu to sztuka odmawiania zadaniom i propozycjom, a nie osobom, i można się jej nauczyć. Nawyk drugi to intencja najpierw. Zanim się w coś zaangażujesz,
Zapytaj siebie, po co to robisz i czemu to służy, i czy to jest zgodne z Twoimi intencjami. Jeśli Twoją intencją jest na przykład posiadanie małej i spójnej szafy, to powiesz nie koleżance, która chce z Tobą pójść na shopping, a zajmiesz się odgracaniem swojej szafy. Nawyk trzeci: zapanuj nad strachem. Większość rzeczy, których się boimy, nie dzieje się w rzeczywistości, a obawy żyją tylko jako wytwór naszej wyobraźni. Więc jeśli będą jakieś negatywne konsekwencje Twoich odmów i wyborów, to przyjmij je ze spokojem. Na dłuższą metę to się opłaci, a z czasem przekonasz się, że Twoje obawy są bezpodstawne. Nawyk czwarty: zarządzaj swoją energią. Zaobserwuj, co Ci dodaje energii, a co Ci ją odbiera, i w miarę możliwości poświęcaj Twój czas na te czynności, które energii Ci dodają. Poza tym rób przerwy, krótsze w ciągu dnia i dłuższe w ciągu roku. Wykorzystuj te przerwy mądrze, tak, aby naładować baterię. Ja wprowadzam te nowe nawyki już od kilku miesięcy i zauważyłam, że faktycznie udaje mi się trochę zwolnić tempo życia, nie tracąc jednocześnie na mocy i na skuteczności moich działań. A Ty, czy potrafisz zwolnić? Czy potrafisz mówić nie? Czy koncentrujesz się na tym, co naprawdę ważne i masz jasno sprecyzowane intencje? Napisz mi o tym w komentarzach, bardzo, bardzo jestem ciekawa. I oczywiście też poproszę o lajki, bo to pozwala rozwijać się temu kanałowi, a mnie lepiej dopasować jego zawartość. Dzisiaj już bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w następnym odcinku.